Witajcie. Czy to możliwe, że większość Polaków popiera program dopłat do kredytów mieszkaniowych? Na przykład program Mieszkanie na Start, zwany też kredytem 0%. Wydaje się, że tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie ministra rozwoju i technologii. Nie są to jednak żadne naukowe badania, ale to po prostu sondaż opinii publicznej. Dowiedziałem się tego z odpowiedzi udzielonej mi przez ministerstwo na moje pytanie zadane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. I tymi ciekawymi odpowiedziami podzielę się teraz z Wami. Gdy będę przedstawiał Wam odpowiedź ministerstwa, pamiętajcie o jednym. Wyniki badań opinii publicznej można interpretować w rozmaity sposób, ale co więcej, treść pytań i grupa respondentów może rozmijać się z zasadniczym problemem. Przecież nie ma sensu prowadzić badań zadając pytanie: wolisz być młody, zdrowy i bogaty, czy stary, chory i biedny? Odpowiedzi w zasadzie znamy z góry. Z tej audycji dowiesz się, kto, po co, jak i za ile przeprowadził te badania oraz jak wiele osób oczekuje tanich kredytów mieszkaniowych. To może być zaskoczenie. Zapraszam do oglądania. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdźcie sobie na playliście dla wspierających. A jeśli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, to zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami, ale gdzie znajdziesz również liczne nasze audycje wzbogacone o dane i wykresy w formie takiej statycznej, lepszej niż w filmie YouTube. Dlaczego w ogóle zwróciłem się z tym pytaniem do ministerstwa i skorzystałem z mojego prawa do informacji publicznej? Otóż zrobiłem to w związku z wywiadem, w którym minister Krzysztof Paszyk stwierdził, że, cytuję: dysponujemy badaniami, z których wynika, że respondenci główny problem widzą w braku zdolności kredytowej, a nie w cenie metra kwadratowego mieszkania. Dodam, że oczywiście ja to cytuję za dziennikarzem. Nie wiem, co minister powiedział, wiem, co dziennikarz napisał i do tego się jeszcze w dalszej części naszej audycji odniosę. W związku z tym zadałem ministerstwu następujące pytania. Kto przeprowadził te badania? Kiedy te badania zostały przeprowadzone? Ile kosztowało to podatników? Jaką metodą przeprowadzono te badania? Ilu było respondentów? Jak była wybierana grupa? I jaka jest naukowa podstawa do wyciągnięcia wniosku, że dostęp do uzyskania mieszkania bardziej zależy od oprocentowania kredytów niż od jego ceny? I teraz otrzymałem te odpowiedzi. Dodam szczerze, że byłem nawet zadowolony z funkcjonowania tego systemu, bo pytanie zadałem 2 lipca. Potem gdzieś trochę po połowie lipca napisano mi, że muszę chwilę jeszcze poczekać na odpowiedź, bowiem jest dużo takich zapytań, różnych zapytań, no i ministerstwo ma trudności z wyrobieniem się w odpowiedzi w odpowiednim terminie, ale powiem szczerze, że potem już na początku sierpnia dostałem odpowiedź, przy czym, co ciekawe, list i odpowiedź datowana jest na 30 lipca, więc można powiedzieć, że 7 czy 8 dni zajęło wsadzenie tej wiadomości i tej odpowiedzi do skrzynki ePUAP i mi przesłanie tej wiadomości. No i teraz zobaczmy, jakie są odpowiedzi. Po pierwsze, pytanie, kto przeprowadził te badania? Proszę podać nazwę instytucji oraz imiona i nazwiska autorów, którzy opracowali badania. Otrzymałem informację, że raport, o którym mowa w wywiadzie, został przygotowany przez Ogólnopolską Grupę Badawczą Spółka z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kolejne moje pytanie to: ile podatnicy zapłacili za przeprowadzenie tych badań, to znaczy jaki był koszt tych ekspertyz? Koszt przygotowania raportu wyniósł 22 140 zł brutto. Zapytanie ofertowe było skierowane do 4 podmiotów zgodnie z obowiązującymi w MRIT procedurami udzielenia zamówień publicznych. MRIT to jest oczywiście Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Kolejne pytanie, jaką metodą przeprowadzono te badania i od razu, kiedy te badania zostały przeprowadzone? Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania programów mieszkaniowych, które zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach od 22 do 24 kwietnia 2024 roku. I tutaj dodam kilka istotnych informacji. W tych dniach, w kwietniu, ministrem jeszcze był pan Krzysztof Hetman, który był nadzwyczaj aktywny w lansowaniu programu Mieszkanie na Start. Zlecono po prostu badanie programów mieszkaniowych. A co to jest metoda CATI? Metoda CATI jest to metoda badania prowadzona w ten sposób, że ten badający, ankieter po prostu dzwoni do nas i zadaje pytania według jakiegoś formularza komputerowego, uzupełnia te odpowiedzi. Ten sposób badania umożliwia na przykład to, że jest losowa kolejność odpowiedzi. W ogóle można też jakieś pytanie uzależnić od odpowiedzi na poprzednie pytanie. No, to jest taka po prostu metoda dość szybka i dość tania prowadzenia badań, polegających oczywiście na wywiadzie telefonicznym i notowaniu przez ankietera tych odpowiedzi. Ilu było respondentów i w jaki sposób została wybrana grupa osób pytanych w trakcie badań, to moje kolejne pytanie. No i tutaj dowiadujemy się, że badania przeprowadzono na grupie reprezentacyjnej 666 pełnoletnich mieszkańców Polski. 666, ładna liczba. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria płeć oraz wiek. Co to oznacza? Rozszyfrujmy. No, grupa 666 respondentów, ok, powiedzmy duża, jakoś oszałamiająca nie jest, mała też nie jest. Dobierano ich w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria płeć i wiek. To znaczy, że dobór kwotowy polega na tym, że zakładamy, że na przykład w naszym społeczeństwie jest jakiś procent kobiet i jakiś rozkład ludzi w grupach wiekowych. I teraz w tym badaniu, jeżeli przyjęliśmy to, że to będzie właśnie kryterium kwotowe, to w tej grupie badawczej liczba osób o płci określonej powinna zgadzać się procentowo z tym, co występuje w naszym społeczeństwie i także te grupy wiekowe również powinny odpowiadać naszemu społeczeństwu. Nie powiedziano tutaj w jakich grupach wiekowych, czy dzwoniono do już bardzo starych emerytów. No, sądzę, że też w związku z tematem badania nie dzwoniono do osób młodszych niż lat 18. Zresztą napisane jest tutaj, że dotyczy to osób pełnoletnich. Kolejne moje pytanie było takie: jaka jest naukowa podstawa do wyciągnięcia wniosku, że dostęp do uzyskania mieszkania bardziej zależy od oprocentowania kredytów niż od ceny tego mieszkania? No, niestety nie dostałem odpowiedzi na to pytanie. Może ministerstwo nie zauważyło tego pytania, było zadane jako ostatnie, nie wiem. Natomiast dostałem dodatkowe wyjaśnienia od ministerstwa i jestem też wdzięczny, bo wcale o to nie prosiłem, ale skoro te informacje dostałem, no to one są dosyć ciekawe i sądzę, że Was powinny również zainteresować. Celem raportu, pisze ministerstwo, było zbadanie odbioru społecznego wśród pełnoletnich osób w Polsce programów mieszkaniowych ministerstwa i ich dotychczasowej rozpoznawalności na potrzeby działań informacyjnych w kontekście szeroko prowadzonych konsultacji. To znaczy, że ministerstwo, jak ja to rozumiem przynajmniej, chciało się dowiedzieć, co ludzie sądzą o tym, co myśmy wymyślili, na przykład o naszym programie Mieszkanie na Start, czy jest odpowiednio rozpoznawalny, czy ludzie wiedzą o tym programie i chcemy na podstawie tych pytań dalej prowadzić działania propagandowe reklamujące ten program wbrew na przykład opinii innych ministerstw, notabene. W raporcie zawarto wnioski końcowe, z których wynika, że najbardziej optymalnym scenariuszem dla Polaków jest bycie właścicielem mieszkania domu. Inne formy, takie jak wynajem czy mieszkania komunalne, są na dalszych miejscach. Kurde, ale rewelacja!
Słuchajcie, my byśmy tego nie wiedzieli, gdyby nie te badania. To coś niesamowitego. Mi się wydaje, że bez tych badań wiadomo, że Polacy bardzo chcą być właścicielami mieszkań i tak szczerze mówiąc, procent własności mieszkań w Polsce jest bardzo wysoki i nadal, nawet w tym młodym pokoleniu, jest to popularne. Czy trzeba było robić takie badania? No, zbadano po raz kolejny to samo. Dalej ministerstwo pisze. Jednocześnie, zdaniem respondentów, największą przeszkodą, by posiadać własne mieszkanie, jest niemożność jego zakupu, gdzie obok cen nieruchomości wyraźnie pojawia się odpowiedź dotycząca braku możliwości zaciągnięcia kredytu. Brak zdolności kredytowej jako najczęstszą przyczynę braku posiadania własnego mieszkania lub domu wskazało 55,67% wszystkich ankietowanych. Można zauważyć, że problem ten jest najbardziej widoczny na zachodzie Polski, gdzie odsetek odpowiedzi wynosi 68%. Ciekawe, że ten teoretycznie tak przez wielu mówionych biedny wschód wcale tak bardzo tych kredytów się nie domaga, ale zwróćmy uwagę na istotną sprawę. Minister w wywiadzie powiedział zdanie: dysponujemy badaniami, z których wynika, że respondenci główny problem widzą w braku zdolności kredytowej, a nie w cenie metra kwadratowego mieszkania. Z badania natomiast, przynajmniej z tego, co napisało ministerstwo, wynika zupełnie coś innego. To mowa jest o tym, że brak możliwości zaciągnięcia kredytu. A brak możliwości zaciągnięcia kredytu, bo jest brak zdolności kredytowej, nie wynika tylko na przykład z tego, że po prostu te kredyty nie są dostępne, bo jest jakieś oprocentowanie wysokie. To wynika również z tego, ten brak możliwości, że ceny nieruchomości są tak duże, że po prostu musisz zaciągnąć tak dużo kredytu, gdybyś chciał kupić to mieszkanie, że nie masz zdolności kredytowej właśnie dlatego, że cena tego mieszkania jest wysoka. Zwróćmy uwagę na to, że minister powiedział trochę coś innego, jak gdyby deprecjonując znaczenie samej ceny mieszkania, a to chyba nie o to chodzi. Dodatkowo, to wynika z tego, co odpowiada ministerstwo, dodatkowo wśród osób w wieku 18 do 29 oraz 30 do 39 negatywne nastawienie do dopłat do kredytu dla osób bez zdolności kredytowej wykazało odpowiednio 29 lub 35%. Z kolei wśród osób starszych negatywne nastawienie wyniosło jedynie 17%. No, jest to ciekawe nawet, bo widzę, że ci młodzi, którzy te mieszkania chcą najbardziej kupić, to oni są głównie negatywnie nastawieni do udzielania kredytów z dopłatami. No to jest dość oryginalne, ciekawe, przyjmuję to, takie są badania, nie będziemy w to wnikać. Ponadto na zakup mieszkania z oprocentowaniem do 1,5% najchętniej wskazywały osoby do 29 roku życia, 76%, informuje mnie ministerstwo. I to jest ciekawa ta liczba 1,5%. Dlaczego? Dlatego, że na przykład program Mieszkanie na Start, w tej wersji jeszcze jaka była proponowana w kwietniu, on w ogóle nie mówił o kredycie 1,5%. To był tam kredyt z oprocentowaniem dla 1,5% do pewnej kwoty i dla pewnej grupy osób, a w ogóle ten program kredytu 1,5% to znajdował się w programie wyborczym PSL-u przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Przypominam, że na przykład koalicja ustami obecnego premiera mówiła o kredycie 0%, a PiS miał ten swój program wtedy działający 2%. Więc dlaczego padło pytanie o ten kredyt do 1,5%? Czy to jest kredyt po prostu taki lansowany dla osób, które są zwolennikami PSL-u? No nie wiem. W każdym razie wtedy, w kwietniu i teraz zresztą też,
Oprocentowanie dla singli to jest 2% do pewnej kwoty, a potem więcej. Jeżeli taki singiel ma nieszczęście mieszkać w Warszawie lub w innym dużym mieście, gdzie są ceny nieruchomości wysokie, to w praktyce, gdyby chciał zaciągnąć kredyt, który się łączy z tej części, do której są dopłaty i ma też część, do której nie ma dopłat, to jego faktyczne oprocentowanie wynosiłoby ponad 4%. O tym zresztą wielokrotnie mówiliśmy w różnych naszych audycjach. Jestem ciekaw, czy w ogóle tę zawiłą matematykę kredytu mieszkanie na start przedstawiano ankietowanym. Nie wiem, czy tak było, czy nie. Po tej odpowiedzi z ministerstwa i tym fragmencie dotyczącym 1,5% mogę przypuszczać, że ci respondenci nie byli maglowani na temat znajomości w ogóle zasad kredytu mieszkanie na start, ale głowy oczywiście sobie za to uciąć nie dam. I teraz jeszcze mamy takie dodatkowe wyjaśnienie z ministerstwa. Otóż tak, dodatkowo wyjaśniam, że w wywiadzie dla Money.pl minister przyznał, iż na wzrost cen wpływa wiele czynników, jak choćby odroczony w czasie popyt, dobra kondycja gospodarki, wzrost wynagrodzeń i niska stopa bezrobocia. Naprawdę? Ja bym mógł wymienić nawet więcej czynników wpływających na ceny mieszkań i wśród tych czynników są na przykład w ogóle stopy procentowe, które faktycznie są istotne. Ale jednak zwróćmy uwagę, że tej odpowiedzi ministerstwo wyjaśnia, że za tam niewielką w końcu w skali państwa kwotę 22 140 zł brutto przeprowadziło badanie, z którego jak dla mnie tak naprawdę to niewiele wynika. No bo po co było zadawanie pytania ludziom młodym? Czy chcesz dostać tani kredyt do 1,5%? No pewnie, że chcę. A dlaczego mam płacić 7%, jak ktoś mi ma dać 1,5%? Jakiej odpowiedzi myśmy oczekiwali, że ci respondenci udzielą? Przecież to jest tak samo jak z tym pytaniem, o którym wspomniałem na początku. Czy chcesz być młody, zdrowy i bogaty, czy stary, chory i biedny? No ja wolę być młody, zdrowy i bogaty. Bardzo chętnie. To jest moja intencja. Czy chcę dostać kredyt na 0%? Pewnie, że chcę. Każdy by chciał dostać kredyt na 0%, na 1,5%, jak stopy procentowe wynoszą 7%. Czy w związku z tym, jaka była kolejność badań zresztą i tych pytań i tego badania negatywnego nastawienia, no to tak szczerze mówiąc nie wiem. Zresztą w dodatku to warto zauważyć, że w grupie 18-29 lat 29% powiedział, że jest negatywnie nastawione do dopłat dla kredytu bez zdolności kredytowej. 29%, czyli zostaje 71%. Ale już 76% udzieliło odpowiedzi, że chętnie weźmie kredyt do 1,5%. O, taka to jest ankieta. Ankieta przeprowadzona wyraźnie w celu sprawdzenia i potem publikowania wyników tej ankiety, chwalenia się tą ankietą, że naród popiera program kredytu 0%. Dziwię się, że tej ankiety jakoś specjalnie szeroko nie reklamowano później, więc nie wiem, jakie tam były więcej odpowiedzi, no bo nie znam całej tej ankiety. Dostałem tylko taką odpowiedź od ministerstwa, jaką się z Wami podzieliłem. Co teraz będzie z kredytem 0%? Czy to mieszkanie na start? Trudno powiedzieć. W koalicji trwa spór. Ministerstwo Funduszy, Ministerstwo Finansów wyraźnie jest przeciwko temu kredytowi, albo przynajmniej w takiej formie, jaki jest obecnie. Zmieniony program przez ministra już Paszyka za jego czasów powoduje, że liczba osób, które dostaną ten kredyt, będą się opały na kryteria, będzie mniejsza niż te pierwotne założenia wprowadzane przez ministra Hetmana. Czy ten kredyt wejdzie w styczniu 2025, jak to było zapowiadane przez ministra rozwoju i technologii? Trudno powiedzieć, bo przecież opór społeczny jest duży, a tak naprawdę też Polska może wpaść zaraz w procedurę związaną z przekroczeniem, z nadmiernym deficytem
Wymagana jest oszczędność w Polsce. Wiele instytucji finansowych oczekuje, że w Polsce będzie oszczędzanie pieniędzy, a nie kolejne rozdawanie. To widać już na przykład nawet, kiedy wprowadzono tą rentę wdowią, którą również okrojono w stosunku do wcześniejszych założeń. Krótko mówiąc, pożyjemy, zobaczymy. Przypominam, że zrobiliśmy wiele audycji na temat programu Mieszkanie na Start i tam możecie znaleźć też informacje, kogo on będzie dotyczył, kogo nie. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie są również wykresy, z których możecie stwierdzić sobie, jaki procent kredytu faktycznie zapłacicie, jeżeli by ten kredyt wszedł. No i cóż, jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach opinię o rynku nieruchomości oraz propozycje nowych tematów. Zapraszam do wspierania kanału. Subskrybujcie nas, lajkujcie ten film, bo dzięki temu nasze filmy docierają do szerszej publiczności. Cześć, trzymajcie się.